Krucjata krwi. Etap pierwszy, rozdział 4. Jedegon nie oglądał się za brązowym generałem i szczerze powiedziawszy, nie obchodziło go, czy mu towarzyszył. Maszerował szybko, równym tempem wyprzedzając go o krok. Minąwszy ostatnie namioty obozowiska, Jedegon skierował się na północ, idąc w stronę królestwa Tirmith. Z humorem naostrzonym gniewem, skory był sam zaatakować wroga. Milczał, wsłuchując się jedynie w gwiżdżący wiatr i szum pobliskiego lasu. W tle dało się usłyszeć koński stukot, ale i on nie zwrócił uwagi króla. Zbliżający się jeździec zaintrygował jedynie generała. Derm obrócił się do tyłu, widząc nadjeżdżającego Keteba. Zielona peleryna uniosła się od pędu, a zbroja zamigotała w słońcu, gdy minął ich pędem na czarnym koniu. Król przystanął, obserwując jeźdźca, który zawrócił, redukując prędkość. Rumak przeszedł do kłusu wyciągniętego, prezentując z gracją swoje długie nogi. Jego czarna maść zamigotała w słońcu na granatowo, a szeroka szyja prężyła się od naciągniętych wodzy. Koń spoglądał mądrymi oczami spod pofalowanej grzywy, lustrując otoczenie kręcącymi się uszami. W spokojnym stepie podszedł do wyciągniętej dłoni, dając się dotknąć. Przykro mi, Ketebie, ale idziemy pieszo. Do Tirmith tylko parę kroków. Jedegon poklepał konia po szyi. Nic nie szkodzi. Jeżdżę od rana. Nie widać po Estabachu zmęczenia. Dzisiaj w większości tańczyliśmy. To lubi. Estabach prychnął donośne chrapami, zdradzając buzującą w nim energię. Poranne przejażdżki nie potrafiły go zmorzyć i zawsze czekał na ich uwieńczenie w postaci szaleńczego cwału. Tym razem Keteb nie pozwolił mu się wybiegać. Rumak z niezadowoleniem wrócił do boksu, oznajmiając swój sprzeciw donośnym kwiczeniem. Nie spodobało mu się także poruszenie w armii, która szykowała się do wymarszu. Legiony wampirów zaczęły się formować. Echo obozu zostało zduszone przez rytmiczny łoskot kroków i gardłowe okrzyki bojowe. Wychodzili. Szeregowi ustawiali się w zwarte kolumny, przygotowując się do tej bitwy latami. Skierowali się na północ ku skrajowi lasu, gdzie czekał na nich król. Czerwone, ciężkie sztandary zatrzepotały jako pierwsze. Legion Istera ruszył szybko i pewnie jak jeden z jego sztyletów puszczony w ruch. Mrowie żołnierzy pozbawione tarcz, kawalerii, a nawet łuczników polegało na broni białej oraz kłach. Metalowe pancerze osłaniały wampirze serca, a szyje oplatały grube szale barwione kolorem garnizonu. Materiał podszyty kolczugą chronił kark i głowę przed ciosem zdolnym oddzielić je od ciała. Pierwsza falanga nosiła zaś hełmy, bowiem to na niej spoczywał obowiązek przebicia się przez blanki i przyjęcia pierwszego uderzenia. Szeregowi odróżniali się jedynie szalem, podczas gdy wyżsi rangą mogli poszczycić peleryną. Te dwa elementy, szal i peleryna, dopełniały się w uzbrojeniu generalskim, uosabiając skromność lojalnego żołnierza i doświadczenie eleganckiego przywódcy. Echo poniosło donośne rozkazy rozkrzyczanego Istera, mierzącego swój legion obłąkanymi oczami. Krążył wokół szeregowych, chcąc być blisko pierwszej kolumny, aby u celu ataku wystąpić do przodu. Swoją szaleńczą odwagą nieraz zaraził własny legion, który swój bitewny lęk zostawił już lata temu za sobą. Król wampirów z napięciem patrzył na mijające go wojsko. Czerwony legion snuł się niczym rzeka krwi, choć za nim już powiewały kolejne sztandary. Armia ruszyła, przekraczając granice lasu. Jedegon spojrzał w niebo, upewniając się co do pozycji słońca, gdy wokół jego lśniącej tarczy zakręcił się sokół. Król bez zastanowienia wkroczył do lasu, dołączając do szeregowych, spinając szeregi swoją obecnością lepiej niż rozkazy. Wielka armia wampirów wlała się w las jak ciemna fala, zalewając ścieżki i zadeptując runo leśne. Ziemia zadudniła od tysięcy kroków, powietrze zaś gęstniało od napięcia. Za nimi podążały następne chorągwie, barwne, lecz stłumione przez półmrok. Kakofonia trzasków, szumu i okrzyków rozerwała ciszę puszczy, wyganiając z niej zwierzęta. Jelenie umknęły, wilki wybiegły z jam, a ptaki stadami uciekły w niebo. Ostatnie drzewa rozstąpiły się jak kurtyna, a armia wampirów wypłynęła na otwartą przestrzeń.
Przed nimi rozciągały się pola prowadzące wprost ku Tirmith. W oddali majaczyły masywne mury królestwa, ciepłe w świetle popołudniowego słońca. Poruszenie na horyzoncie drzew zwróciło wartę na murach Tirmith. W powietrzu rozbrzmiały trąby, a pod murami nastąpiło poruszenie. Wróg już ruszył, decydując się na atak za dnia. Mury Tirmith ożyły. Na blankach pojawili się łucznicy, sylwetki zaczęły się przemieszczać, a metal zabrzęczał. Trebusze uniosły ramiona. Królestwo odpowiadało na obecność wroga, a szczególnie na czerwone chorągwie ustawiające się w szyku zwartym klinem. Legion wyszedł Tirmith naprzeciw, świadomie wystawiając się na pierwszy ogień. Ich zadaniem było jedno: zwrócić na siebie uwagę oraz siły wroga, by związać obronę walką. Mierzenie się dwóch armii wstrzymało oddechy. W tej niepozornej ciszy i napięciu czekano na pierwsze rozkazy. Ister zerknął w stronę króla, który, dostrzegając jego bystre spojrzenie, kiwnął głową, dając mu jasny znak. Syknął, wyszczerzył kły i czerwony generał wystrzelił niczym strzała. Ryk czerwonego legionu wstrząsnął polem. Wampiry ruszyły biegiem w pędzie, furii i bezlitosnej determinacji. Generalska peleryna zatrzepotała jak skrzydła, gdy legion przyspieszył za nim, by nadążyć w natarciu. Ziemia zadrżała uderzeniami ich stóp, zaś powietrze przeciął pierwszy świst. Z murów Tirmith posypała się salwa strzał, gęsta i czarna jak rój owadów. Kilka wampirów runęło od razu z przebitymi gardłami czy głowami, ale szeregi zawzięcie biegły dalej. Ci, którzy padli, zniknęli pod stopami nadciągającej fali. Pierwsza falanga wampirów dotarła wraz z generałem pod mur. Bez wahania rzucili się na kamień. Pazury i palce wbiły się w szczeliny między blokami. Trzewiki podpierały na wystających krawędziach. Wampiry wspinały się w zawrotnym tempie jak pająki, pogrywając sobie z wysokością i grawitacją. Głowa! Celujcie w głowę! Rozbrzmiały donośne rozkazy z muru. Bełty zaczęły spadać pod ostrym kątem, uderzając w ziemię, pancerze i ciała z głuchym, metalicznym łoskotem. Trafieni spadali z wysokości, ale na ich miejsce natychmiast pojawiali się kolejni. Legion kotłował się u podstawy muru, aby po chwili okryć go żywą powłoką wspinających się wampirów. Było ich zbyt dużo, a strzał zbyt mało i pierwszy rząd czerwonych dotarł na blanki. Obrońcy cofali się krok po kroku, próbując zepchnąć napastników pikami i hakami. Jeden z ludzi wrzasnął, gdy wampir wyskoczył ponad krawędź muru i wbił mu kły w gardło. Krew trysnęła po twarzach przerażonych kompanów. Łucznicy starali się dziesiątkować wdzierające się wampiry, ale to ich formacja była tą pierwszą, którą Czerwony Legion musiał położyć. Dalej! Ścinać ich! Ścinać! Zaciekły generał armii Tirmith machał swoim mieczem, ucinając wampirom głowy. Zatańczył na blankach, kładąc kilku wrogów na raz i pozwalając, aby ich własna krew skropiła mury. Jego rozkazy roznosiły się donośnie wśród krzyków i salwy strzał. Kładąc wroga u swoich stóp, uciął mu głowę i gotował się na kolejną walkę ze zwykłym, szeregowym żołnierzem. Wampiry wlewające się na blanki nagle zaczęły go omijać, a zaskoczony tym faktem dowódca prędko rozejrzał się za powodem tego zachowania. Obróciwszy się do tyłu, rzucił generałowi czerwonych odważne spojrzenie. Wampir kucał na murach, przyglądając mu się opętanym wzrokiem, które podkreśliły rude włosy roztrzepane we wszystkie strony. Jego karmazynowa peleryna rozlała się po kamiennym blokach i poczęła wsiąkać rozlaną krew. Wampir posłał mu uśmiech wyposażony w długie kły, zdradzając tym samym, że i on był głodny. Mur Tirmith przestał być barierą. Stał się polem walki. Po ataku czerwonych ruszyli niebiescy, gdy z blanków rozbrzmiał niski, przeciągły róg. Czerwony Legion związał wroga.
W Tyrmith próżno było doszukiwać się brzęku mieczy i trzasku łamiącego drewna. Echo niosło przeraźliwe krzyki i spływającą krew. Pierwszy rozkaz wyszedł przez prastarą żądzę, z którą wampiry nie zamierzały walczyć. Głód poprowadził ich naprzód. Każdy pragnął własnej ofiary. Ciepłej, nieograniczonej krwi, dla której wpadali w szał zabijania. Napływające garnizony, nie mogąc znaleźć świeżego posiłku, rozlały się po ulicach, rozdzielały w wąskich zaułkach i placach, wciągane w głąb królestwa. Czerwony Legion zapanował przy murze, zalewając bruk kałużami posoki. Co za chaos. Niebieski generał skomentował krwawe pobojowisko z murów, widząc jak łapczywy Legion Istera kotłował się ze swoimi ofiarami na placu. Wśród nich kręcił się ów dowódca, ciągnąc za sobą nasiąkniętą u nasady pelerynę. On sam wycierał podbródek z generalskiej krwi, jaką miał okazję posmakować. Jego rozkazy zaczęły na nowo rozbrzmiewać wraz z biczem, którym trzasnął o bruk, przywracając swoich do rzeczywistości. Legion zaczął wracać do siebie po zaspokojeniu żądzy krwi. Szeregowi poczęli puszczać swoje ofiary i formować się w zdyscyplinowane szeregi. Nie jesteś głodny? Gener obejrzał się do tyłu, widząc wskakującego na mur Derma. Brązowy pociągnął do boju swój garnizon, jakiego rój minął ich zeskakując na plac. Później. A ty? Chciałem iść z Jedegonem. Niebieski generał skupił wzrok na krajobrazie usłanym w dachy domów i kamienic. Prócz masywnego zamku czekającego na zdobycie, niedaleko majaczyła warowna budowa z wysoką wieżą. Byłoby lepiej, gdybyś pokierował swoich na gildię. Warto się upewnić, że jest pusta od magów. Czarnoksiężnicy nie wyszli nam naprzeciw, ale może mają w zanadrzu jakieś sztuczki. Znasz się na tym lepiej, dlatego to brązowych widziałbym we wschodniej dzielnicy. Sprawdzę to, ale najpierw Derm nie dokończył, rzuciwszy się w przepaść. Zeskoczył z muru, skacząc po łukach przyporowych, aby ostatecznie znaleźć się na placu. Gener ruszył jego śladem, czując wzbierający na sile zapach krwi. Kałuże krwi wydały się dla niego atrakcyjne, ale przed napiciem się jej powstrzymywał go fakt, że osocze zmieszało się z błotem. Zmuszony był poszukać w głębi królestwa swojej ofiary, jeżeli chciał zaspokoić żądzę. Otrząsnął się, gdy tylko wylądował na ziemi. Odegnawszy słabość, skupił wzrok na Dermie, jaki pomaszerował w stronę rozszalałego Istera, kompletnie nie dając się rozproszyć żądzy krwi. Byłbyś tak łaskawy i otworzył tą cholerną bramę? Derm zwrócił na siebie uwagę rudzielca. Ister wymachiwał biczem równie sprawnie, co sypał groźbami. Jego szaleństwo przebudziło szeregowych z amoku, jacy grupowali się, by pobiec ulicami do kolejnych dzielnic. Z początku Ister uznał, iż to jeden z jego podwładnych miał czelność ryknąć na niego donośnym głosem. Lecz widząc Derma, uśmiechnął się cynicznie i skłonił przed nim teatralnie, unosząc rąbek czerwonej peleryny. Wybacz, jaśnie panie. No już, dawaj tutaj swoich. Z rozkazami i stanowczością Derma było lepiej nie folgować, dlatego Ister przekręcił oczami, by w milczeniu skomentować niecierpliwość lidera, zaś grupie czerwonych wydał nowe rozkazy. Kraty załomotały, gdy obudził je mechanizm. Uciekły w mur. Rygle na wrotach puściły i odstąpiły, klekocząc, pozwalając drewnianej, masywnej bramie się uchylić. W kilka osób przekręcono kołowrotem, otwierając na oścież wejście do królestwa, a tym samym umożliwiono wypłynąć krwi na drogę. Kotłująca się pod murem falanga brązowego garnizonu wdarła się do środka i sznur wampirów pobiegł główną drogą. Armia jednak się na nich nie skończyła, bowiem wkroczyły za nimi pozostałe legiony. Kolorowe szale poczęły się ze sobą mieszać, biegnąc w kierunku ludzi. Zapach poprowadził wampiry w głąb królestwa, zaś zapach krwi dodał im pędu. Ister kopnął jakiegoś żołnierza, jaki padł na bruk, wylizując krew z kałuży. Pogonił go do szyku, wiedząc, że wampiry brudnej krwi łatwiej ulegały słabościom. On sam postanowił wrócić na stanowisko dowodzenia. Opuścił z żołnierzami plac, kiedy Gener obrał inną drogę. Przenosząc się na dachy domostw, natknął się na Keteba, z którym pobiegł ku źródle krzyków. Derm odprowadził wzrokiem szeregi mijające go przy murze, gdy wrota przekroczył najważniejszy z nich.
Król wampirów wkroczył na teren wroga dostojnie i bez pośpiechu. Przesunął swój wzrok po pobojowisku, analizując straty pierwszego ataku. Bruk usłany rozczłonkowanymi ciałami zdradził brutalność, z jaką zaatakował Legion Czerwonych. Zabici byli z jednej, jak i z drugiej strony. Braki w wampirzej armii mieli jednak zastąpić świeżo ugryzieni. Szeregowi z Tyrmith leżeli omdleli w kałużach krwi oraz ze świeżymi ranami na swoich szyjach. Król stanął nad morzem trupów, przyglądając się im z oziębłością. Towarzyszący mu Ashern przystanął obok, oparłszy swoją halabardę o ziemię. Brzęk metalu rozbrzmiał w murach królestwa. Zdobywany południową część. Ister skupi czerwonych w centrum królestwa. Gener pójdzie do przodu razem z Ketebem, zaś Relwen na zachód, by odbić się od muru i dołączyć do mnie we wschodniej dzielnicy. Tam jest gildia. To mój pierwszy cel. Derm przedstawił rozwijający się plan. Łatwo przysło, łatwo poszło. Szybko wdarliśmy się do środka. Odezwał się Ashern, obserwując pobojowisko. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Wątłe wrota nie oznaczają mizernego zamku. Myślał Jedegon, po czym spojrzał Dermowi głęboko w oczy. Chcę króla. Nie widziano go przy wojsku. Nie zdziwiłbym się, gdyby zabarykadował się w zamku. Aszernie, zdobądź go. Fioletowy generał kiwnął głową i oparszy swoją halabardę o ramię, ruszył główną ulicą. Pójdę z tobą. Nie. Wezmę ze sobą Aszerna. Skup się na gildii. Odparł pewnie król i pomaszerował za fioletowym generałem. Ludzie cofnęli się w głąb królestwa, oddając ulice jedna po drugiej. W pośpiechu wznosili barykady z wszystkiego, co wpadło im w ręce. Przewróconych wozów, stołów wyrwanych z karczm, beczek po winie. Kusznicy strzelali z okien, a łucznicy kryli się w bramach, próbując spowolnić natarcie. Każdy metr ziemi okupiony był krwią. Na wąskich ulicach Tyrmith rozgorzała, zażarta walka. Czerwony Legion, syty po pierwszym uderzeniu, walczył inaczej. Głód nie pchał ich naprzód, bowiem teraz prowadziła ich dyscyplina i wojenne doświadczenie. Poruszali się zwartymi grupami, osłaniając się nawzajem, rozbijając barykady z brutalną precyzją. Napierali całymi sobą. Miecze i topory cięły metodycznie, będąc częścią przećwiczonego manewru. Miasto cofało się pod naporem istot, które nie znały zmęczenia. W wąskiej ulicy starano się przebić przez zaporę, jaką osłaniała frakcja kuszników. Wampiry wspinały się po fasadach, aby wskakiwać do okien i zdziesiątkować osłaniającą ludzi ochronę. Wśród czerwonych zakręcili się szeregowi z fioletowego garnizonu. Ister zdziwił się ich obecnością, oglądając za każdym wampirem, jaki minął go z purpurowym szalem. Dwa szeregi naparły z krzykiem na wysoką zaporę, nabijając się na piki i włócznie. Rozgorzała krwawa bitwa, w której to wampiry zaczęły wspinać się po ciałach poległych, aby minąć ją górą. A ja myślałem, że to już w zamku. Głos Asherna rozbrzmiał wśród okrzyków, zwracając uwagę Istera. Na szerokich barkach fioletowy generał oparł trzon swojej halabardy, kiwając się nonszalancko. Swoją wyższość podkreślił uniesioną brwią, wiedząc, że tą arogancją poirytował rudzielca. Założyłem się z Dermym o jednego, marnego oaka, bo tyle jesteś wart. Że staniesz pod zamkiem w trzeciej kwarcie słońca. A ty tymczasem pierdolisz się z barykadami na środku ulicy. Ister skomentował uwagę przyjaciela głośnym prychnięciem. Machnął biczem, poprawiając go sobie przy nodze. Czy z taką wyższością pan arystokrata też lubi się rżnąć? Przez twoją ślamazarność przegrałem zakład. O pieniądze nigdy nie potrafiłeś się zakładać. Byle sumy przegrywasz w karty. Derm to stary hazardzista. Dobrze wiesz, że oszukuje. Ile już przepuściłeś ze skarbca ojca? Takiej sumy nigdy nie zobaczysz przez całe swoje marne życie, śmierdzący wieśniaku. Przygłupi arystokrata. Liczyć nie potrafi. Jesteś zakałą swojego rodu. Walnąć nadal potrafię. Ister wyprostował dłoń, wskazując na barykadę, przy której się kotłowało. Skłonił się nisko, szczerząc kły w nieszczerym uśmiechu. Taki mądry w gębie? Proszę, pokaż, na co cię stać. Na odpowiedź Asherna nie musiano długo czekać. Generał, zdjąwszy z barków broń,
Pochwycił ją mocno i pobiegł w stronę celu. Z okrzykiem bojowym ruszył niczym taran, zwracając na siebie uwagę szeregowych. Wampiry w ostatnim momencie uskoczyły od miejsca, w które halabarda wbiła się z trzaskiem szerokim ostrzem. Stal mignęła w słońcu jak błyskawica, a grom rozszedł się echem po wszystkich ulicach. Odłamki drewna wyleciały w powietrze i barykada zaczęła się sypać. Wampiry wcisnęły się w rozłam, powiększając go i rzuciły na przerażonych ludzi. Każdy przygłup tak potrafi. Ister podszedł do Asherna, wymalowując na jego twarzy szeroki uśmiech. On sam sprzedał mu kuksańca w ramię, na którego rudzielec stęknął z bólu, łapiąc za mimo wszystko opancerzone ramię. Tak czy srak, siły ci nie brakuje. Chodź, idziemy na zamek. Jadegon nie chce się spóźnić na audiencję u króla Devosa. Wrota do gildii były zamknięte, ale nie zaryglowane. Brązowy legion wlał się na teren budynku, wchodząc w każdy korytarz i każdą komnatę. Szare ściany tonęły w półmroku wraz ze zgaszonymi świecznikami i śpiącymi arasami. Puste sale zaskoczyły wszystkich. Derm spodziewał się jakiejś zasadzki urządzonej przez czarnoksiężników, ale gildia naprawdę była pusta. Na miejscu pozostawiono liczne księgi, zwoje, a nawet w pełni wyposażone laboratoria pełne szkła. Jedyne, co zwróciło jego uwagę, to harmider, jaki musieli zrobić ludzie, zabierając ze sobą to, co uważali za najcenniejsze. Generał podniósł jeden z pergaminów leżący na podłodze. Zawierał jakieś wyrwane z kontekstu notatki, a więc nie przywiązał do nich uwagi. Rozglądając się po zaciemnionym laboratorium z długim stołem, wrócił na chwilę do lat młodości. W podobnej komnacie jego dawny mistrz uczył go tajnik żywiołu ognia i ważenia prostych eliksirów. Znaleźliśmy czarnoksiężników w Dermie. Ze wspomnień wyrwał go jeden z jego kapitanów. Jego peleryna zakręciła się po posadzce, będąc lżejszą niż generalskie. Podczas ataku miała z łatwością unosić się na wietrze, by zwracać na siebie uwagę szeregowych. Kapitan zaprowadził Derma do szerokiej sali, jaka musiała uchodzić za aulę. Wokół ścian walały się poprzewracane ławy i stoły, a na podejście leżała rozbita aparatura z okrągłym szklanym kloszem. Gotyckie sklepienie ubarwiały freski odwzorowujące konstelacje gwiezdne, ale nie tylko one. Derm spoważniał, wkraczając na drewniany parkiet. Z wielkimi oczami przyjrzał się wisielcom ubranym w długie, czerwone, niebieskie czy brązowe szaty. Ich sine ciała zdradziły, że wisieli już od dłuższego czasu. Przy niektórych ciałach zaczęły już kręcić się muchy. Zabili się? Ale dlaczego? Myślał Derm. Z magią moglibyśmy mieć problemy, a więc ludzie długo broniliby muru. Mogli nas powstrzymać żywiołem ognia. Nie rozumiem. Obrócił się do swojego kapitana, ale i on również był zmieszany widokiem trupów. Wzdrygnął jedynie ramionami, nie potrafiąc nawet wymyślić logicznego powodu dla tak dramatycznej decyzji, jaką podjęli mistrzowie z gildii. Uwagę od zatrważającej sceny odwrócił szeregowy, jaki przekroczył próg auli. Panie, znaleźliśmy czarnoksiężnika. Kolejny las wisielców? Nie, ten dycha. Żywe znalezisko odnaleziono w jakimś schowku. Młody chłopak starał się ukryć, ale jego strach i zapach potu prędko go zdradził. Wampiry wywlekły go drżącego i przerażonego do takiego stopnia, że nie potrafił ustać. Skulił się leżąc w korytarzu otoczony szeregowymi i żyjąc tylko dlatego, że zainterweniowało kilku kapitanów. Z bystrości ich umysłu Derm mógł być zadowolony. Jego świta, ale także garnizon uczono walki z rządzą krwi. W przeciwieństwie do czerwonych mogli poszczycić się większą dojrzałością, bazując na zasadach etyki. Domyślano się, że generał będzie chciał dowiedzieć się, co zaszło w gildii, a ten przerażony chłopak mógł okazać się jedyną nadzieją na uzyskanie informacji. W momencie, gdy Derm stanął nad skulonym czarodziejem, zauważył, że nie miał do czynienia z doświadczonym magiem. Chłopak, choć ubrany w granatową szatę, był dosyć młody i z pewnością jeszcze nie obrał specjalizacji. Proszę, nie zabijajcie mnie! Błagam! Wystękał zapłakany, drżąc na całym ciele. Zamknięte mocno oczy miały mu pomóc odgrodzić się od niebezpieczeństwa. Obawiał się spojrzeć na otaczające go wampiry,
bowiem w panice był skory użyć zaklęć ofensywnych. Spokojnie. Derm odezwał się łagodnym głosem. Kucnąwszy przy nim, położył dłoń na rozchybotanym ramieniu, choć ten gest skulił chłopaka jeszcze bardziej. Nie chcę walczyć! Proszę, nie róbcie mi krzywdy! Wszystko dobrze, nikt cię nie skrzywdzi, nie bój się. Ja się tylko ukrywałem. Nie chcę walczyć! Dlaczego nie uciekłeś? Chciałem, ale nie zdążyłem. To znaczy ja chciałem walczyć, ale bałem się. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Chłopak zerknął zapłakanymi oczami na generała wampirów. Niepewnie wyjrzał spod rękawa, bojąc się, że tym odsłonięciem zachęci wroga do ataku. Co się tutaj stało? Dlaczego gildia jest zamknięta? Król Devos, on kazał uciekać. Wszystkim. Twoi mistrzowie odeszli na wieczną wartę do ogrodu Ratranosa. Król zakazał im walczyć. Rozkazał uciekać i wszyscy uciekli, ale oni nie chcieli. Uważali, że muszą walczyć za królestwo. Czy król rozkazał ich powiesić? Chłopak pokiwał głową, wprawiając w osłupienie nie tylko Derma. Wampiry popatrzyły po sobie z zaskoczeniem. Dostrzegając emocje na ich twarzach, czarodziej nabrał nieco odwagi i odsłonił się w pełni, pokazując swoją zapłakaną twarz. Dźwignął się na rękach i usiadł przed Dermem, nie mogąc jednak zapanować nad drżeniem całego ciała. Ja też chciałem walczyć. Ale gdy przyszło wojsko, ukryłem się. Bałem się wyjść z gildii, bo wojsko było wszędzie. Bałem się, że mnie też zabiją. Dziw bierze, że mistrzowie się nie bronili. Nie wiem dlaczego. Może niektórzy zdążyli uciec. Nie wiem. Chłopak opuścił wzrok, gdy z oczu polała się kolejna porcja dużych łez. Jeżeli król kazał uciekać, to dlaczego czekała na nas armia? Po zabiciu mistrzów w armii doszło do rozłamu. Wojsko się podzieliło. Dużo zdezerterowało. Widziałem, jak żołdacy ukryli się wśród cywili i odeszli. Niektórzy jeszcze tamtej nocy pouciekali, ale generał Trevor chciał bronić królestwa. Honor nie pozwalał mu uciec i reszcie armii też. Rozumiem. Proszę, nie zabijajcie mnie. Proszę, błagam! Nie chcę być wampirem! Błagam! Uspokój się. Nikt nie zrobi ci krzywdy. Nikt cię nie zmieni. To mój jeniec. Derm spojrzał po swoich kapitanach, którzy pokiwali głowami, przyjmując ten fakt do wiadomości. Krzyki o odwrocie rozbrzmiały w armii Tyrmith. Ludzie ponownie musieli cofnąć się w głąb królestwa. Za ich plecami stały jednak mury zamku, jaki złowrogo spoglądał na całą bitwę szarymi wieżami. Jego grube mury czekały na zdobycie, choć nie sugerowały łatwego zwycięstwa. Pod jego bramą już rozgorzała zażarta walka i wampiry wspinały się na kamienne ogrodzenie, aby je obejść. Ludzie zabarykadowali się w zamku, ale i to nie pomogło. Wróg wspiął się do najbliższych okien i rozbijając je, wkroczył do środka. Ister podążył w ślad za swoimi, aby Ashernowi otworzyć drzwi. Grube wrota z litego dębu mógłby sforsować tym razem tylko prawdziwy taran. Generalska halabarda szybko stępiłaby się od wielokrotnych uderzeń. Na szczęście Ister się spisał. Wraz z czerwonymi otworzył wrota i reszta armii mogła wbiec w korytarze zamku. Ludzie uciekali na wyższe piętra, ale ich liczebność i odwaga malała. Dochodziło do nich, że tą walkę o dom przegrali i to już na zawsze. Tyrmith chyliło się ku upadkowi, zaś wróg zalał każdą ulicę, zakamarek i plac wampirem szukającym pożywienia. Jedegon wkroczył do zamku, wchodząc na czerwony długi dywan. Obejrzał się, obserwując ciała poległych i swoich szeregowych kręcących się po korytarzu. Tylko nieliczni posilali się krwią, choć i sama posoka ściekała po ścianach i skropiła ogromne arrasy. Król ruszył schodami na wyższe piętro, aby odwiedzić komnatę tronową, ale jeden z kapitanów Istera zdradził mu, że nie było tam władcy Tyrmith. Jedegon zaczął przypuszczać, że uciekł,
ale wroga armia nie walczyłaby ostatkiem sił, broniąc jedynie ulic. Devos musiał być w zamku i jednym z pomieszczeń, w którym mógłby się ukryć, były jego prywatne komnaty. Nim jednak udał się w ich stronę, zatrzymał go Ister. Jedegon wkroczył na kolejne piętro, natykając się na grupę ocalałych żołnierzy Tirmith. Ister wskazał na jeńców wojennych, klęczących w korytarzu i ubroczonych we krwi. Ashern stał nad nimi, kiwając niebezpiecznie halabardą, zaś kilku szeregowych popatrzyło na nich łakomym wzrokiem. Król wampirów wyrósł nad pojmanymi niczym złowroga góra. Obejrzał każdego z osobna, widząc, jak głęboko oddychali i pogodzili się ze śmiercią. Tylko jeden miał odwagę spojrzeć mu w oczy, a więc Jedegon zwrócił się do kapitana. Wasza zaciekła odwaga jest godna podziwu. Szkoda marnować takiego potencjału. W naszych sercach bije tylko Tirmith. Rozumiem. Jedegon skierował się w stronę schodów. Poczekaj. W grupie odezwał się niewinny głos. Jeden z rycerzy zwrócił na siebie uwagę. Ja chcę się zmienić. Odezwał się, nie będąc pewnym następnego kroku swej decyzji, gdy król wampirów zerknął na czerwonego generała. Daj go do niebieskich. Do śmiałka dołączyło jeszcze kilku towarzyszy broni, którzy zostali ochrzczeni zdrajcami przez byłych już kompanów. Ich jednak spotkał inny los, a choć spodziewali się halabardy przecinającej ich szyję, nie doczekali się jej. Oni mieli zapełnić beczki w spichlerzach. Armia Jedegona dotarła i na wyższe kondygnacje. O skutkach jej obecności świadczyły ciała żołnierzy oraz ich krew. Czerwona posoka skropiła kamienną posadzkę i lała się ciurkiem po schodach. Jedegon minął kilka pięter, wciąż pnąc się ku górze, zostawiając w tyle ostatnie odgłosy walki. Echo ucichło, otaczając go ciszą i rytmicznym kapaniem lejącej się krwi. Maszerował spokojnie, powoli mijając poległych rycerzy Tirmith. Nie zwracał na nich uwagi, będąc skupionym na swoim celu. Nie myślał nawet, czy w prywatnych komnatach spotka króla Devosa, czy nie. Po prostu szedł przed siebie, znajdując we wspomnieniach obrazy tych schodów z szarego, masywnego górskiego kamienia. Niespodziewanie minął go rozbawiony chłopiec. Śmiech dziecka odbił się od ścian, całkowicie przejmując władzę nad światem dźwięków. W holu zdawało się pojaśnieć od południowego słońca, w którego promieniach zatańczył kurz. Jedegon przystanął, obserwując dziecko, które wyprzedziło go z całym swoim energicznym rozbawieniem i chwyciło za rękę mężczyznę stojącego tych kilka stopni wyżej. Jego czarna, masywna peleryna sunęła mozolnie po schodach, a wraz z szerokim, poszarpanym kołnierzem podkreśliła białe włosy. Chłopiec zaśmiał się, trzymając ojca za rękę, aby po chwili wyprzedzić go i dołączyć do kogoś na piętrze. U szczytu schodów stał szczupły mężczyzna z gęstą brodą. Zaśmiał się na widok gości, a szczególnie dziecka. Rozpostarł szeroko ramiona, prezentując się w szacie migoczącej od złotych haftów. Czoło zdobił mu skromny złoty diadem, który odbił światło słońca od gładkiej powierzchni. Król Devos zalśnił w swoim zamku niczym gwiazda pełna ciepła i nadziei. Kucnął, aby przywitać chłopca. Śmiejąc się, utulił do swojej piersi księcia wampirów, gładząc go po białych włosach. Jedegon obejrzał się za siebie, ale nie zobaczył tam ojca. Stojąc u szczytu schodów, powitał go widok dawno podjętych, dramatycznych decyzji. Żołnierze Tirmith leżeli na schodach, oddając mu pokłon, by jednocześnie złożyć ofiarę z ostatnich kropli swojej krwi upadłemu już królestwu. Król wampirów ruszył dalej w swoim głębokim zamyśleniu, aby stanąć u drewnianych drzwi królewskiej komnaty. Pchnął je. Zawiasy zaskrzypiały cicho, a skrzydło uderzyło ze stłumionym trzaskiem o ścianę. Jedegon wszedł do środka, zerkając badawczo na sytuację we wnętrzu. Wojna nie dotarła do komnaty króla, ale panował w niej harmider. Ktoś przewrócił krzesło. Wiatr z rozbitego okna rozrzucił pergaminy po podłodze, a służba rozkradła kosztowności z kuferka. Widok pośpiechu i paniki podkreśliły uchylone drzwi do drugiej komnaty. Król popchnął je delikatnie.
Drzwi uchyliły się z piskiem, ukazując szerokie łoże z baldachimem. Delikatnym jedwabiem pokiwał wiatr wpadający z otwartego tarasu, a chłodne powietrze wypełniło całą komnatę, dając odrobiny ulgi jego właścicielowi. Jedegon stanął naprzeciw łoża. Wychudzony i blady mężczyzna leżał pod białą pościelą, świszcząc ciężkim oddechem. Patrzył na niego umęczonym wzrokiem, pełnym migoczących łez. Po jego dawnej, dumnej brodzie pozostały porozrzedzane siwe kosmyki. Koścista klatka piersiowa unosiła się, to opadała nierówno, prezentując liczne, zaschłe rany. Z niektórych strupów sączyła się ropa i krew, plamiąc prześcieradło. Na widok gościa w swojej komnacie starzec westchnął z wrażenia i gromadząc w sobie ostatnie pokłady energii, uniósł w jego stronę kościstą dłoń. Czekałem na ciebie, mój chłopcze.